Dobra, słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik o modyfikacji tej podróbki pada o dodatkowy silniczek od wibracji. I każdy, kto widział poprzedni filmik, to wie, że tutaj zamontowali tylko jeden silniczek od wibracji. Zaraz Wam coś pokażę ciekawego. Słuchajcie, przełączę się teraz na widok pulpitu. Pada podłączyłem do laptopa, wykryło go. Tylko zobaczcie, jak go fajnie wykryło. Zaraz sobie porobimy fajne teściki. Tutaj jak wejdę w Bluetooth i inne urządzenia. Tak jest, Xbox 360 for Windows, tak go kurde wykrywa. I teraz jest taka kwestia, że jest taka jakaś aplikacja na Windowsa, która pozwala testować pada. Także ja spróbuję jej poszukać w internecie i sprawdzę, czy w ogóle reaguje tutaj ta wibracja coś w środku. I będziemy sobie wtedy robili takiego małego testa, czy po wlutowaniu drugiego silniczka będzie ta wibracja działała. Także chwila, moment. Słuchajcie, pokażę Wam, znalazłem taką stronkę Xbox 360 Controller Emulator. No i powiem Wam, że ten pad nie działa tutaj z tą aplikacją. Coś Wam zaraz pokażę. Gdzie to się zainstalowało, czy co? Nie. To jest w folderze bodajże. Nie, to jest tutaj w pobranych. O, tutaj. Słuchajcie, uruchamiam tą aplikację. Gdzie nam się uruchomiła? Dobra, i zobaczcie, mam ją uruchomioną. Ja sobie tu ruszam padem. Nic się nie dzieje. Jeżeli sobie wybiorę Game Controllers, no to jest widoczne, że te ustawienia poglądu gier zainstalowane na tym komputerze. No i mam tutaj zainstalowane właśnie to, zaawansowane właściwości i zobaczcie, teraz ruszam sobie tutaj osiami, nic totalnie nie reaguje, czyli jest troszeczkę lipa. Nie wiem, czy pad od PS3 współpracuje. Będę musiał chyba czegoś innego poszukać w necie, bo ten tutaj nie działa. Kontroler jest. No i się wykrzaczyła aplikacja, także tutaj chyba na tej aplikacji nie da rady sprawdzić, czy ten pad będzie w jakikolwiek sposób działał. Trzeba będzie zaraz poszukać gdzieś w necie options. Device. O, jest. Aha, wykryło klawiatura, mysz. No i jeszcze tego, tak? Nie zmuszę go. Widać, że coś tutaj nie gra. Także nawet nie chcę nic reagować ten pad. Odłączę go i podłączę z powrotem. Podłączyłem. Jeszcze raz sobie zobaczę tylko tutaj we właściwościach. O! Rusza się! Jest! Słuchajcie, dopiero ja pierdzielę. Ok. Teraz działa. Widzieliście? Taki banalny problem. Odłączyć i podłączyć kabel. Słuchajcie, lewo działa krzyżyk do góry, prawo w dół działa. Teraz tak o prawy analog. Maksymalnie w prawo, w lewo. A to jest środek, dobra. Elegancko. Teraz góra, dół. Tu też działa. Oś Y. I teraz Z. Aha, 10 to jest. To naciskam teraz prawy analog. 9. Oś Z to są te bumpery. 5, 4. Przycisk Select. To jest 7. Start.
8, PlayStation. Ej, słuchajcie, tu można jeszcze wywoływać te menu. Xbox Game Bar. Dobra, rozumiem. Kontroler do gier nie jest podłączony poprawnie. Anuluj. USB Gamepad. Teraz już jako USB Gamepad mi wykrył. Chyba tam zmienił sterowniki do... Dobra, jak uruchomić tego tutaj? Enable. Ale coś tutaj nie działa. No okej. Ale żeby przetestować wibracje chcę, a tutaj nigdzie nie mam żadnej opcji. Boot tones, general, get input state. No i wywala. Dobra, spróbuję może jakoś coś innego poszukać, bo tutaj jakby nie mam żadnej opcji, żeby przetestować tą wibrację. Także na chwilę zrobię pauzę i widzimy się za chwilkę. Szczerze wam powiem, że nie wiem, jak tutaj zmusić tą aplikację, żeby coś mi tutaj przetestowała. Tylko generalnie jest tutaj w tych opcjach możliwość przetestowania sobie tych różnych przycisków. 1A to jest X, kwadrat, trójkąt i kółko. Także tutaj wibracji nie mam do przetestowania, także dobra, nie zostaje mi nic innego, jak tylko rozebranie tego, słuchajcie, pada i zobaczenie chociaż, czy ta wibracja podejdzie i ogólnie, czy widać go gdzieś tutaj na przykład w Bluetooth. Zaraz zobaczę szybciutko. No tak, teraz będę musiał znowu w te połączenia wejść. Spróbuję zobaczyć, czy on będzie widziany przez Bluetooth. Bluetooth i inne urządzenia, dodaj. Wszystko inne, skanuję. Także zaraz wam powiem, czy będzie coś widać. A zresztą pokażę wam to samemu. Jeszcze raz wcisnę. Dobra, miga. Czy on w ogóle ma Bluetooth? To jest pytanie. Słuchajcie, diody migają, jak się go tutaj podłączy. Jak się go włączy, 4 diody migają wszystkie, ale nic tu nie znajduje mi żadnego urządzenia Bluetooth. Także Bluetooth włączone, jeszcze raz spróbuję. Bluetooth, włączam pada, niech sobie miga, mój telewizor, LG, zegarek, opaska, wykrył, nieznane urządzenie, nie wiem, co to jest, KSS log, nie, jakiś tablet chyba. Następne nieznane urządzenie. Znowu jakiś ale to nie jest chyba pad. No, troszeczkę będzie problem z Bluetooth. Dobra, nie ma co się z tym tutaj. To nie jest pad. To jest jakieś też urządzenie typu telewizor, tablet, cokolwiek. Nie wiem, może gdzieś sąsiadów wykrywa. To też nie. Także nie wykrywa go Bluetooth. Po naciśnięciu oczywiście tutaj tego przycisku. Także dobra, nie przedłużam. Postaram się szybciutko go rozkręcić.
i zobaczymy, czy w ogóle podejdzie ta wibracja. Czy da radę ją włożyć, bo przylutowanie to nie jest problem. Aha, testuję tą baterię. Słuchajcie, z tego zegarka. Tak przy okazji, wiecie ile nabiło miliamperogodzin, że ta bateria ma? 304. Także jest wydupczona i to ostro. 304 i się zatrzymało. 1 watogodzina. W ten sposób można powiedzieć. Słuchajcie, ta miska, sobie przykleję magnes, żeby te śrubki mocniej wyciągać, bo one się cholernie tutaj trzymają. W środku. Muszę zrobić jeszcze porządek z Windowsem, bo ja tutaj mam już tylko 5 giga wolnego i powiem wam szczerze, że już nie mam miejsca na nagrywanie filmików. Dobra, wszystkie śrubki wykręcone. Znowu go otworzę. Oj Boże Święty. Otwieraj się. Wszystkie wykręciłem? Wszystkie. Dobra. Żeby nie pogubić tych sprężynek. Wiadomo, o co chodzi. Także wiecie co? Teraz robimy sobie taki myk. On sobie tutaj działa, nie? Spróbujmy go jeszcze zobaczyć, jak on wygląda z drugiej strony, tylko jak to kurde wyciągnąć bez rozwalenia tego wszystkiego. Dobra, na razie powyciągam te tutaj przyciski. Chcę wam pokazać drugą stronę płytki. Sam jestem ciekawy. A, tu jest taśma. Dobra, to trzeba wyciągnąć całe. Słuchajcie, taśma jest taka wciskana i po odpięciu tej taśmy, co nas tutaj trzyma? Silniczek. Czy tu jest jakiś moduł Bluetooth? Rozbierzmy sobie to na chwilę. Ściągnijmy. Potem najwyżej będę się męczył z montażem. Ale niestety, żeby to zamontować, to muszę tą taśmę wyciągnąć. Ona nie jest na żadnych zatrzepach. Także potem ją sobie włożymy. Dobra, sama płytka z taśmą, słuchajcie, wygląda tak. Ale piękna podróbka. No i teraz zobaczmy sobie drugą stronę płytki. Słuchajcie, tu nawet nie ma Bluetooth. Jest tylko jeden układ PB0i 1 ile? 185. Słuchajcie, mamy tylko jeden układzik. Gdzie tu jest Bluetooth? Ktoś mi powie? Nie ma Bluetooth. Także zobaczcie, tutaj brakuje jakiegoś wkładu, tutaj brakuje jakiegoś wkładu. Także ten pad, tu jest antena. A może ma układ Bluetooth, bo tu jest jakaś antena. Sprawdźmy sobie w necie, co jest, co się kryje pod tym numerem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wpisanie tego w Google'a, to zobaczcie, BP0i 185 IC. Nic nie znajduję. Intercity. Google to jest po prostu wielkie jedno G. Żeby takiego układu Google nie potrafiło wyszukać, to jestem po prostu zszokowany. No ale to jest Google. Wydaje mi się, że te Google coraz gorzej działa, zawęża te wyniki i nie wiem, jakby coś ukrywali. Także może to jest moja jakaś fanaberia, ale sobie zmienię na inną wyszukiwarkę niż Google.
Powiem wam, że na przeglądarce DuckDuck też jest jakaś lipa. Co prawda trochę lepiej pokazuje te wyszukiwanie, bo jest jednak związane z elektroniką. Natomiast jeżeli chodzi o układ, kurwa mać, jeszcze mi leci to wszystko tutaj, ja pierdziel. Sorry, ale zaraz szału dostanę. Zobaczcie, no nie ma tego kurde układziku, także nie wiem, albo Chińczyk pewnie kurde dał jakiś ten inny napis i wali w chu. Także sami widzicie, jak wygląda wnętrze takiego podrobionego pada. Tutaj mamy V-, V+, V+, V+. Kurde, jeszcze jakiś ten V-, tyle. Dobra, nie przeciągając, zrobimy w ten sposób, że wlutujemy sobie tą wibrację, a mianowicie sprawdzimy, czy ona w ogóle będzie pasowała tutaj do tego pada. Także ja będę musiał sobie wyciągnąć chyba tutaj z tej obudowy ten silniczek. To też jest pewnie przyklejone. No tak, nie mogli inaczej zrobić, tylko przykleić. Oczywiście. Słuchajcie, zobaczmy. Wielkością to samo wygląda. Także może. Jest szerokie i głębokie. Sobie damy to jakoś tak. Jak to jest? Tutaj tak. W ten sposób? Nie. W drugą stronę. O, coś takiego. No powiem wam, że będzie pasowało. Nie ma problemu z włożeniem. Takie same wymiary silniczków. Jedyną opcją to jest tak go ustawienie, żeby on tutaj tymi kabelkami tak, pasuje idealnie. Jeżeli chodzi o przymocowanie tego, to pasuje idealnie. Wystarczy go podglać jakimś tym klejem, żeby on się tutaj złapał. Przylutować go do płytki. No i co? Mamy drugą wibrację. Słuchajcie, ja zrobię pauzę, bo mówię, ten czas mi leci, a mam mało miejsca na dysku. Nie chcę, żeby mi przerwało filmiku. Także spróbuję to ogarnąć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No słuchajcie, wykorzystam tą magiczną gąbeczkę. Ona jest świetna do tego, żeby tutaj ją zastosować. I powiem wam, że tak o przykleję na tym silniczku, tak żeby on się zaparł. Tak jak jest tutaj, też to jest taka gąbka. Także wezmę sobie, wyciągnę ten silniczek. Dam jakoś tak. Ok. I teraz spróbuję to tutaj włożyć. Pad już jest złożony, słuchajcie. Mówię, teraz go muszę tutaj tak ładnie ułożyć. Spoko, podleję go jeszcze tutaj klejem, żeby on się trzymał. No i zobaczcie, jak pięknie kabelki pasują do tutaj tego złącza, żeby się podlutować. Także idę po lutownicę, czy uruchamiam lutownicę i lutuję się tutaj do tego, słuchajcie, do tej płytki. Żeby szybko to zrobić, uruchomię, troszeczkę topnika dam. Genialna ta strzykaweczka jest z tym Kingbo. No naprawdę świetnie się teraz sprawdza. Można precyzyjnie ultra dozować cynę. Szybko podsunuję sobie te tutaj pola. No i przylutuję tego wariata. Dobra, i teraz taką, minus jest na dole, plus jest na górze. Right motor. Ok. I left motor. Tylko niech mi się to jakoś tu ułoży. Słuchajcie, przylutowane. Idę po klej, żeby tylko go tutaj troszeczkę przykleić. No a to będzie koniec, składamy go. A wiecie, pady jak to pady. Żeby się lepiej trzymały, to przykleję go z dwóch stron. Tego kleju nie jest naprawdę dużo potrzebne. No i plus jeszcze tutaj. Wiadomo, pady lubią latać.
Aha, jeszcze muszę tak to umiejscowić, żeby kurde żeby ten obciążnik nie haczył mi tu o. Jakoś tak. O, w ten sposób. Dobra, teraz na pewno jest ok. Rusza się naokoło. Słuchajcie, klejem jest tutaj podklejony. Składam go. Teraz będzie najgorsza część, czyli te sprężynki tutaj, żeby fajnie weszły i nigdy nie wiem jak one... Aha, jeszcze przyciski. Jeszcze przyciski muszą wejść. Jedynka, dwójka. No gdzie mi lecisz? Oh my god, chwila, moment. Dobra, słuchajcie, pad skręcony już. Z drugą tą wibracją. Wydaje się już no o wiele cięższy. Generalnie te tutaj silniczki są, popatrzcie, o wiele bardziej masywne. Tu aż 4 blaszki są na tym. Także jak on zacznie się kręcić, to naprawdę to lepiej tym padem. I co wam powiem? Nie wiem, czy to będzie działało, czy to jest tylko taki pic na wodę, fotomontaż. Sprawa jeszcze kwestii tego Bluetooth. Dlaczego ja tutaj w ogóle nie mogę wykryć tego pada w Windowsie? Nie wiem. Nie mam konsoli PS3 ani 4, żeby sobie na przykład tego pada jakoś przetestować z normalną konsolą, czy on wyparował się i tak dalej. Natomiast niedługo będę sobie to sprawdzał z Batokerą, także będę wiedział, czy ta wibracja coś działa, czy nie działa, czy tam można coś w tej Batokerze ustawić, jeżeli chodzi o silniczki i wibracje. Także to tyle. Myślę, taki filmik trochę też z dupy, bo mówię, to nie wiadomo, czy ta wibracja będzie działała, czy nie. Jedynie pad zyskał na tym, że do końca mi się tu nie złożył. Jeszcze muszę go skręcić. O, elegancko. Podsumowanie. Lanie wody do dziurawego wiadra. Tak to nazwę. Także trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.